Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. W kolejnym odcinku serii podcastów Spotkania Biuletynu porozmawiamy o narracjach maladycznych, czyli narracjach o chorobie, o przedstawieniach choroby we współczesnej kulturze, nie tylko literackiej, a także o tym, jak literaturoznawstwo interpretuje i porządkuje tego rodzaju opowieści i jakich narzędzi do tego używa. Pretekstem do dzisiejszej naszej rozmowy jest publikacja 2 numerów Ruchu Literackiego poświęconych dyskursowi maladycznemu, które to pojęcie postaramy się dzisiaj trochę rozpakować, rozłożyć na czynniki pierwsze dzięki redaktorkom jednego z numerów maladycznych Ruchu, które są dzisiaj z nami. Joanna Szewczyk, doktor, adiunkta w Katedrze Antropologii, Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry, bardzo mi miło i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest też z nami dzisiaj magister Wiktoria Kulak, doktorantka literaturoznawstwa w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry. Jesteście członkiniami Ośrodka Badań nad Kulturowymi Dyskursami Choroby, który działa przy Wydziale Polonistyki UJ-u. Obie też interesujecie się historią kobiet, dyskursem feministycznym, historią kobiecego pisania. Ty, Joanno, zajmujesz się też narracjami żałobnymi i pandemicznymi w kulturze współczesnej, a tobie, Wiktorio, z kolei bliższa jest taka refleksja teoretyczno-literacka, genologiczna. Przygotowujesz rozprawę doktorską na temat współczesnego felietonopisarstwa kobiet. Jest jeszcze jeden ważny wątek, który was łączy, który jest pretekstem do tej naszej dzisiejszej rozmowy i to jest zainteresowanie badawcze związane z narracjami o chorobach, które są ważnym elementem współczesnej kultury literackiej. Są też ważnym takim ilościowym zasobem, prawda, tych narracji maladycznych we współczesnej kulturze literackiej, ale też w tej dawniejszej jest całkiem sporo. Ze względu na tą obecność narracji maladycznych w kulturze, ich ilość, dostępność, powszechność w pewnym sensie, wydaje się, że opowieść jest chorobie albo w chorobie bardzo potrzebna. Jak z perspektywy literaturoznawczej można wyjaśnić ten silny związek między opowiadaniem a chorowaniem? Po tym wspaniałym wprowadzeniu mogłabym jeszcze dodać, że relacje naukowe, zresztą bardzo satysfakcjonujące, mojej i Wiktorii, obejmowały nie tylko prace redakcyjne nad 2 numerami maladycznymi Ruchu Literackiego, ale również warto tutaj wspomnieć o wcześniejszym projekcie, które miałyśmy przyjemność razem realizować we współpracy z wówczas konstytuującym się Ośrodkiem Badań nad Kulturowymi Dyskursami Choroby przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i mam tutaj na myśli konferencję, 3-dniową ogólnopolską konferencję naukową poświęconą właśnie narracjom maladycznym w literaturze i kulturze, które zebrałyśmy wtedy pod hasłem chorobopisania. Ta konferencja rzeczywiście przyciągnęła bardzo wiele przedstawicielek i przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, zarówno pracowników naukowych, jak i osoby doktoranckie, osoby studiujące. I pokłosiem tego stały się 2 numery Ruchu Literackiego, z których miałyśmy przyjemność redagować. Jeden pod tytułem Dyskurs maladyczny, figury i ontologie. Tytuł wiązał się z poszukiwaniem takiej jak najszerszej formuły do ujęcia tych bardzo różnorodnych tekstów, które na ten numer się złożyły pod takim jednym wspólnym szyldem. Natomiast to, jak dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja, jest znakiem popularności i takiej rosnącej ekspansji narracji maladycznych czy narracji patograficznych w literaturze.
na gruncie polskim i oczywiście nie tylko. I rzeczywiście, kiedy próbujemy się zastanowić nad tym, dlaczego opowieść o chorobie, czy opowieść w chorobie jest bardzo potrzebna, to można by się tutaj odwołać, wydaje mi się, do takich tropów antropologiczno-literackich. To znaczy, jeśli spojrzymy sobie na rozmaite koncepcje tożsamości, które zakładają pewną procesualność tożsamości, czy jej projektowanie, to, że tożsamość nie jest czymś danym, ale jest bardziej pewnym projektem, to wydaje się, że w tej perspektywie już objawia się taki związek opowieści z chorowaniem, ponieważ właściwie jedno i drugie jest w jakiś sposób procesualne. Jest pewnym procesem, którego końca niejednokrotnie trudno jest się spodziewać, czy trudno jest go przewidzieć, a jednocześnie jeśli spojrzymy sobie na opowieść jako pewien proces i na tożsamość osoby, jako również pewien proces, na taką narrację tożsamościową, to rzeczywiście w tym wypadku choroba może stać się takim istotnym punktem życiowej reorientacji, być może kryzysu, ale też szansy na przeorientowanie, przewartościowanie tej narracji tożsamościowej, przeorientowanie swojej tożsamości jako osoby chorej. Więc wydaje mi się, że właśnie te związki między chorobą, narracją a literaturą są tutaj bardzo istotne i na nie szczególnie należy położyć nacisk. Jeśli ujmowanie swojej tożsamości w ramy narracji miałoby być takim działaniem, które zapewnia, jak na przykład pisał Antony Giddens, takie poczucie bezpieczeństwa ontologicznego w stale zmieniającym się świecie, to wydaje się, że właśnie ta opowieść o chorobie jest tego w jakiś sposób ważnym elementem. Pozwala być może usensownić to doświadczenie, czy wpisać je w ramy tej narracji ulegającej też zmianie pod wpływem doświadczenia choroby, a jednocześnie jest to też być może okazja do próby takiego usensowienia czy zrozumienia tego doświadczenia, często niełatwego, zazwyczaj niełatwego, może tak należałoby raczej powiedzieć. I dlatego patrząc z perspektywy czasu, zarówno na ilość odczytów, które pojawiły się na naszej konferencji, które dotyczyły literatury, jak i patrząc na to, co znalazło się w redagowanym przez nas numerze Ruchu Literackiego, można by powiedzieć, że właściwie nie do utrzymania są te słynne słowa Virginia Woolf, które uczyniłyśmy tak trochę prowokacyjnie mottem naszej konferencji. Mam tutaj oczywiście na myśli esej Virginia Woolf o chorowaniu, w którym Woolf pisała, że zastanawiające jest to, że choroba nie doczekała się opowieści na taką skalę jak inne wielkie tematy literackie. Oczywiście to stwierdzenie dość inspirujące i myślę takie zachęcające do polemiki dla osób, które są zainteresowane dyskursem maladycznym, wszelkimi gatunkami związanymi z chorobopisaniem, ale jednocześnie jest to stwierdzenie, którego właściwie już w czasie, kiedy ono padło, nie do końca dało się utrzymać. Natomiast rzeczywiście można by się zastanawiać, na ile dzisiaj ta niezwykła ekspansja narracji o chorobie, narracji takich jak patografie, autopatografie, czy na przykład warianty takie jak narracje kancerograficzne, jak wiele możemy znaleźć tutaj przykładów we współczesnym polu literackim tego typu narracji, ewidentnie pokazuje to, że być może mamy do czynienia tutaj wręcz z takim zwrotem maladycznym w naukach humanistycznych, choć oczywiście, o czym już wielokrotnie, co zostało już bardzo, bardzo dobrze opisane, pojęcie zwrotu jest wprawdzie bardzo przydatne, ale z drugiej strony zawsze rodzi takie niebezpieczeństwo pewnego nadużycia czy takiej terminologicznej mody. Niemniej jednak, jeśli spojrzymy sobie chociażby na ekspansję tych tekstów i na to, w jak różnych obszarach badawczych one się sytuują i jak te obszary rekonfigurują, pozwalając też zadawać coraz nowe pytania badawcze, to wydaje mi się, że mówienie o tym zwrocie maladycznym obecnie jest bardzo zasadne i bardzo potrzebne.
jedną z pierwszych badaczek, która zaczęła myśleć o dyskursie meladycznym w kategoriach zwrotu, była, o ile dobrze pamiętam, Monika Ładoń, prawda? W tej swojej książce Choroba jako literatura. I przywołałaś w swojej wypowiedzi Virginię Woolf, a Ładoń z kolei zaczyna tu swoją narrację o zwrocie meladycznym od takiej rozprawy z Susan Sontag, prawda? I po której wy jesteście stronie jako badaczki? Po stronie metafory, czy jednak po stronie tej postawy bardziej realistycznej, jakiegoś takiego zrównoważenia między dyskursem medycznym, a tą opowieścią o chorobie tożsamościową, która skupiona jest na podmiocie, na ja chorującym? Twoje pytanie wydaje mi się tutaj bardzo zasadne, ale zastanawiam się, czy nie można tego po prostu w jakiś sposób wyśrodkować. Jednak w tych tekstach maladycznych, które powstają w tej współczesnej literaturze, która jakby stara się odchodzić od tego metaforyzowania i skupiać się bardziej na takim tym bezpośrednim opisywaniu doświadczenia choroby, o pokazywaniu tego doświadczenia takim, jakim on jest w rzeczywistości, nadal pojawiają się różne sformułowania metaforyczne, które w jakiś sposób opisują te doświadczenia. Chociażby metafora, o ile dobrze pamiętam, pojawiająca się u Anety Żuchowskiej w Mięchu podróży statkiem kosmicznym, który świetnie przeanalizowała Maria Świątkowska w którymś ze swoich tekstów, to wydaje mi się, że takie kategoryczne odejście od tego po prostu jest niemożliwe. Ale pojawia się znów też taka perspektywa, która odchodzi od takiego pokazywania tego doświadczenia chorobowego, takiej perspektywy romantyzującej, myślę. Bardziej jest pokazywanie i też taka redefinicja tego, jak wygląda chorowanie, czego tutaj znów odwołując się do Mięcha, można na to tak spojrzeć, że jednak chorowanie nie jest takie piękne i jak to stara się przedstawiać teraz współcześnie medycyna, myślę, jest taki też ten proces odejścia od tej pięknej śmierci w szpitalu, gdzie wszystko jest zawsze czyste, piękne i ładne, tylko to chorowanie jest przepełnione bólem i też cierpieniem. Pozwolę sobie jeszcze dodać, bo oczywiście całkowicie zgadzam się z Wiktorią, że rzeczywiście, kiedy już mówimy o tym klasycznym, takim kanonicznym tekście Susan Sontag, to rzeczywiście jest to chyba jeden z pierwszych tekstów, z którymi spotykają się osoby interesujące się dyskursem maladycznym czy reprezentacjami choroby w literaturze czy w rozmaitych tekstach kulturowych. I rzeczywiście to jest tekst, który obrasta już bardzo licznymi komentarzami i często również krytycznymi, właściwie od momentu przekładu na język polski, czy jeszcze wcześniej, kiedy tłumaczone były tylko fragmenty. Już wówczas w takich polemikach badawczych pojawiały się głosy, czy właściwie stanowisko Sontag nie jest zbyt radykalne, czy ona jednak nie żądając właściwie odrzucenia jakichkolwiek metafor choroby, będąc przeciw interpretacji, mówiąc, że choroba to choroba i to jest najzdrowszy sposób chorowania, uznanie, że tak jest, czy jednak nie posuwa się za daleko, czy jednak nie pozbawia w ten sposób chorych możliwości takiej artykulacji swojego doświadczenia i budowania też za pomocą metafor pewnej wspólnoty doświadczeń z innymi chorymi. To jest rzeczywiście wątek, który był bardzo często podnoszony. Czy w momencie, jeśli odrzucimy pewne metafory, to czy wtedy nie skażemy się tylko na taki, no właściwie profesjolekt medyczny, który dla wielu osób jest bardzo odstręczający, przerażający i właściwie nie pozwala im odnaleźć się wraz ze swoim doświadczeniem choroby. No oczywiście tutaj pojawiają się jeszcze inne z tym związane rzeczy, tak? Kiedy sama badaczka w kolejnym swoim eseju, czyli AIDS i jego metafory, 10 lat po powstaniu choroby jako metafory wyraźnie łagodziła swoje stanowisko, mówiąc, że właściwie skupiła się w swojej interpretacji na takim arystotelesowskim sposobie rozumienia metafory jako figury literackiej czy stylistycznej, natomiast nie odnosiła się do tych dwudziestowiecznych badań nad metaforą. Tu mam oczywiście na myśli książkę Metafory w naszym życiu Lakeoffa i Johnsona, gdzie właściwie metafora staje się takim sposobem myślenia
myślenia, działania i mówienia. Rzeczywiście trudno odmówić czy odmawiać tutaj racji Susan Sontag, kiedy ona sama wyjaśniała swoje stanowisko, mówiąc, że metaforyzowanie, że pewne metafory chorób są w jakiś sposób moralnie naganne i bardzo obciążają chorego, ale jednocześnie nie sposób od metafory całkowicie się uwolnić. I myślę, że możemy tutaj znaleźć bardzo wiele takich przykładów, kiedy właściwie Sontag szczególnie potępia te metafory choroby, które odsyłają do tego dyskursu militarnego. Natomiast z drugiej strony można znaleźć narracje wskazywane chociażby przez Małgorzatę Okupnik w jej książce o doświadczeniu utraty zdrowia, w których osoby chore jednak wykorzystują w sposób bardzo świadomy tą metaforykę i postawienie się właściwie na takiej pozycji żołnierza, który walczy z wykorzystaniem rozmaitych rodzajów broni, mając u swojego boku strategów, czyli lekarzy, ale także ten dzielny ruch oporu, czyli osoby wspierające w chorobie, które pomagają prowadzić tą walkę. Widzimy, że tego typu metafory również okazują się w jakiś sposób skuteczne i przydatne. Aczkolwiek kwestia takiego krytycznego odniesienia się do tekstu Susan Sontag, które coraz częściej pojawiają się w nowo powstałych książkach dotyczących problematyki maladycznej, jest bardzo widoczna i przykładem tego jest chociażby ostatnia książka Beaty Koper o dyskursie maladycznym po 1989 roku, w którym ta badaczka poświęca cały rozdział właśnie recepcji krytycznej choroby jako metafory. A wspominam o tym dlatego, że jest to również jedna z autorek, które publikowały w naszym numerze Ruchu Literackiego. Książka Beaty jest też istotna z tego powodu, że ona właśnie interpretacyjnie próbuje wypośrodkować te nasze częste badawcze ciążenia, albo właśnie w stronę interpretowania narracji o chorobie jako rodzaju autoterapii, i z drugiej strony interpretowania narracji o chorobie jako pewnych narzędzi krytycznych, na przykład wobec medycyny, co z kolei przenosi tę narrację maladyczną w stronę społeczną, prawda? Czyni ją w pewnym sensie narzędziem krytyki społecznej i pokazuje, że te narracje mają taki wspólnotowy, społeczny charakter. Choroby są polityczne. To, co powiedziałam, możemy podsumować tego rodzaju stwierdzeniem, które też pojawia się w tekście Beaty, w numerze, który zredagowałyście. I z waszej perspektywy, na czym ta polityczność polega, jak można byłoby ją rozumieć? I to jest rzeczywiście takie zagadnienie bardzo obszerne. Beata Koper w swoim tekście analizowała dzienniki Audre Lorde i Krystyny Kofty, czyli przykłady kancerografii, tych narracji kancerograficznych skupionych wokół doświadczenia raka piersi. I wydaje się, że rak piersi jest właśnie taką chorobą, w której szczególnie ta polityczność jest widoczna. Przede wszystkim, jeśli spojrzymy sobie na taki bardzo utrwalony w kulturze sposób pojmowania raka piersi, związany też z takim fetyszyzowaniem samych piersi kobiecych, jako tego symbolu kobiecości czy macierzyństwa. I rzeczywiście, jeśli odwołamy się na przykład do niektórych metafor, żeby pozostać w kręgu tej problematyki raka piersi, to jest to choroba często w taki bardzo ironiczny sposób nazywana seksowną chorobą, co odnosi się właściwie do takiego ciągle pokutującego definiowania kobiecej tożsamości przez cielesność, przez odniesienie do funkcji macierzyńskich, czy chociażby poprzez, tą dbałość o ciało, które staje się takim kulturowym kapitałem, czy tak jest rozumiane. Stąd rzeczywiście wydaje się, że rak piersi bardzo dobrze wpisuje się w te kwestie polityczne, bo z jednej strony pokazuje na przykład to, jak przez
bardzo długi czas kobietom wręcz sugerowano, że jeśli natychmiast po mastektomii dokonają rekonstrukcji piersi, to wtedy wpłynie to pozytywnie na ich samopoczucie, więc widoczne było tutaj wręcz takie nakłanianie do przede wszystkim skupienia się na wyglądzie, co no, można było oczywiście wiązać z takimi konstruktami społeczno-kulturowymi, jak na przykład mit urody i związany z tym backlash. Zresztą w odniesieniu do raka piersi pojawiło się, jeśli dobrze pamiętam, swego czasu określenie takie analogiczne pinklash, odnoszące się właśnie do tej różowej wstążeczki, która miała sygnować oczywiście kampanię na rzecz profilaktyki raka piersi, ale jednocześnie pojawiały się tutaj pytanie, na ile te kampanie rzeczywiście służyły temu celowi, a na ile jednak były bardzo mocno uwikłane w interesy chociażby no, rozmaitych koncernów kosmetycznych czerpiących z tego zyski. Więc wydaje się, że tutaj ta polityczność jest polityczność rozumiana chociażby jako taka możliwość dokonywania zmian w życiu społecznym. Jest tutaj w przypadku raka piersi bardzo dobrze widoczna. Natomiast to oczywiście nie tylko to. To też pytania właśnie no, o możliwość wprowadzania zmian, o możliwość redefiniowania takiej relacji w tym polu choroby, czy w polu rozmaitych instytucji, z którymi stan choroby się wiąże. Więc wydaje mi się, że to są też takie kwestie, które należy brać pod uwagę i które pojawiają się oczywiście w wielu innych tekstach, które można by zaliczyć do narracji patograficznych. No, przykładem tego byłaby chociażby znakomita książka Mateusza Pakuły, Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, która właściwie jest takim patograficznym gatunkiem zmąconym, bo z jednej strony jest dziennikiem żałobnym, z drugiej strony jest opowieścią o towarzyszeniu w chorobie, ale jednocześnie jak deklarował sam autor, miała być ona takim głosem w sprawie eutanazji. Więc wydaje się, że tutaj na tym gruncie ta polityczność też w jakiś sposób się zaznacza. Osoby słuchające mnie tutaj nie widzą, ale ja po prostu na każdą wypowiedź Asi tylko przytakuję głową i zastanawiam się, co bym mogła dodać więcej. Ale odwołując się może do książki Beaty Koper. Beata Koper zwraca na to uwagę, że osoby chorujące, pacjenci z momentem diagnozy są od razu jakby wkładani, można powiedzieć, w taką ściśle schierarchizowaną sieć relacji. I też takiego, można powiedzieć, podlegania pod system medyczny, o którym też tutaj, jak Asia przed chwilą wspominała, świetnie charakteryzuje to Mateusz Pakuła w swojej książce, ukazując właśnie różne wymiary tego uwikłania w system medyczny. Z jednej strony podlega mu chory ojciec, który jest pacjentem, ale z drugiej też cała rodzina, która towarzyszy mu właśnie w tej chorobie i też jest konfrontowana z tym, tutaj posługując się może pojęciem Agnieszki Daukszy, tą strukturą patosystemową, w której zarówno lekarze też są jakoś uwięzieni, pielęgniarki, ale też osoby sprawujące opiekę nad osobami chorymi. Odwołując się do tego, co może też Asia mówiła właśnie o raku piersi, że społecznie, a też wydaje mi się od razu gdzieś politycznie, narzucane są właśnie na osoby chore pewne takie systemy, punkty widzenia, jak powinni się w chorobie zachowywać, żeby móc na pozór, na nowo zostać przywróceni do tej zdrowej części społeczeństwa. Czyli w przypadku chorób nowotworowych, w przypadku kobiet, czy też mężczyzn, żeby na przykład skutki chemioterapii stopniowo maskować, chociażby zakładaniem chustki na głowę, co świetnie też pokazuje, znów odwołując się do Anety Żukowskiej, Mięcha, gdzie ona stawia temu taki mocny przeciw, mówiąc, że no nie chce w taki sposób przeżywać swojej choroby, nie chce zakrywać skutków chemioterapii, nie chce maskować jej objaw. Teraz może odwołując się do takich bardziej narracji, które są mi niejako bliższe, czyli tych miejsc przebywania w różnych instytucjach leczniczych, to odwołując się może do tekstu bardziej fikcjonalnego Zdroju Barbary Klickiej, w której idealnie jest zobrazowany pewien rodzaj mikrokosmosu, zamkniętego ośrodka, sanatorium, w którym znajdują się osoby z różnego rodzaju dolegliwościami.
moim zdaniem świetnie Klicka obrazuje to, w jakim stopniu też polityczności podlega choroba, w jakim stopniu hierarchii podlegają pacjenci, gdzie im większe ma się, można powiedzieć, w tym obrazie Klickiej dolegliwości, tym wyżej po prostu stoi się w tej hierarchii. Im bardziej się emanuje tym swoją chorobą i dostosowuje się do takich, można powiedzieć, społecznych wyobrażeń chorowania, tego godnego, czystego, dobrego chorowania, tym bardziej w tym sanatorium osoby zajmują wyższą hierarchię. A bohaterka, narratorka powieści Klickiej, sprzeciwiając się temu, nie mogąc też odnaleźć dla siebie niejako w tym całym mikrokosmosie zamkniętym miejsca, jest, można powiedzieć, skazana na taki pewien rodzaj banicji przez współkoracjuszki, więc ta polityczność, no nie tylko w takich systemach, myślę, że społecznego narzucania tego wizerunku chorowania będzie się ukazywać, ale też w takich relacjach międzyspołecznych. W kontekście tego, o czym powiedziałaś, opowieść jest jakąś formą wyjścia poza ten system, prawda? Jakąś formą emancypacji. Ten proces pisania opowieści, spisywania doświadczeń, tutaj bardziej oczywiście myślę o literaturze niefikcjonalnej, raczej o dokumencie osobistym, prawda? Który jest dokumentowaniem chorowania spisanym przez konkretną osobę, przez podmiot, który możemy poznać, wskazać. To, co mi się wydaje też ciekawe w takim ujęciu opowieści jako właśnie takiej strategii krytycznej, wyjścia poza system, rodzaju emancypacji, jest ten moment, kiedy chorująca osoba, spisująca swoje doświadczenie, postanawia je upublicznić, co samo w sobie oczywiście też jest gestem politycznym, prawda? Takim wyjściem w stronę tego, co społeczne poprzez udostępnienie po prostu tej narracji. I to, co mnie ciekawi i na co też na pewno w swoich lekturach i badaniach się natknęłyście, to jest to, dlaczego się pisze, dlaczego autorki, autorzy narracji meradycznych piszą. Może na przykładzie, bo tak mi będzie najłatwiej to zobrazować i odwołamy się ponownie, myślę, że do Mateusza Pakuły. Jego książki Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. Bo autor wielokrotnie i w samym tekście i później przeprowadzonych wywiadach, rozmowach komentował po prostu swoją decyzję o publikacji. Pakuła podkreślał, że początkowo jego zapiski miały stanowić taką jedynie formę autoterapeutycznego procesu, który miał mu pomóc po prostu przepracować i zrozumieć to, co dzieje się dookoła niego oraz w nim samym. Następnie mama poprosiła go o napisanie mowy pogrzebowej dla taty, która pod naporem emocji i doświadczeń związanych z chorobą ojca, systemem medycznym, zaczęła się niekontrolowanie rozrastać, że szybko przestała być po prostu tekstem, który nadawałby się do wygłoszenia na pogrzebie. I decyzja o publikacji swoich zapisków stała się również, wydaje mi się tak dla Pakuły, taką formą usensownienia naznaczonej cierpieniem i bólem egzystencji ojca w konfrontacji właśnie z bezradnością wobec systemu opieki medycznej oraz polskiego prawa i tutaj poruszana już kwestia eutanazji. I stała się właśnie ona takim przyczynkiem, tak jak tutaj przed chwilą wspominałaś, takiej konfrontacji ze społecznymi oczekiwaniami i dyskusji bardzo, wydaje mi się, szerokiej na temat legalności eutanazji w Polsce. Wydaje mi się, że też bardzo duży rozgłos książce Pakuły przyniósł spektakl, którego był reżyserem i jednak dociera on do, można powiedzieć, szerszej publiczności, nie tylko osób czytających, ale też osób uczęszczających do teatru, ale też ten spektakl był emitowany chyba w grudniu przez Telewizję Polską, więc w takim ogólnym dostępie dla wszystkich. Ja najzupełniej się mogę zgodzić z Wiktorią i rzeczywiście wydaje mi się, że przykład książki Pakuły jest tutaj egzemplifikacją tego problemu, dlaczego te narracje są publikowane, dlaczego niektóre z tych narracji są publikowane. Wydaje mi się, że tutaj też taką bardzo istotną kwestią jest próba zbudowania czy wytworzenia takiej empatyczno-afektywnej być może wspólnoty między piszącymi a odbiorcami, wśród których oczywiście mogą być osoby mierzące się z
podobną sytuacją, z podobnym doświadczeniem choroby, ale oczywiście nie tylko. Więc wydaje mi się, to również jest tutaj bardzo istotne. Zresztą muszę powiedzieć, odwołując się z kolei też do narracji, która jest narracją patograficzną, aczkolwiek w takim nieco szerszym rozumieniu. To znaczy, nie jest to tylko narracja o chorobie, ale jest to też narracja żałobna. Mnie zresztą w ogóle bardzo bliskie jest takie właśnie myślenie o narracjach patograficznych. Jeżeli sama nazwa patografii wywodzi się od greckiego słowa cierpienie i opisać, to są to narracje, które w jakiś sposób próbują wyartykułować to doświadczenie cierpienia, które może być tutaj oczywiście rozumiane jako choroba, jako to dotknięcie przez chorobę własną, czy chorobę bliskich, ale jednocześnie w tych narracjach bardzo często pojawia się taki szeroko rozumiany komponent straty czy żałoby. I to nie tylko dlatego, że rzeczywiście bardzo częstym elementem tych narracji patograficznych staje się żałoba po odejściu kogoś, kto na przykład zmagał się z przewlekłą chorobą, i to chociażby przykład przywoływanego już tutaj Mateusza Pakuły, ale też tą utratę można rozumieć jako utratę dotychczasowego sposobu życia, sprawności czy możliwości, ale wydaje się, że właśnie to nakierowanie też na takie poradzenie sobie z własną żałobą czy stratą w narracjach patograficznych jest również bardzo ważne i jednak zwiększająca się ilość tego typu publikacji we współczesnym polu literackim jest bardzo znacząca. Przykładem takiej narracji jest taka quasi dziennikowa książka Justyny Wicenty Kołysanka z huraganem, w którym autorka opisuje swoje traumatyczne doświadczenie związane z nagłą śmiercią kilkumiesięcznego synka. Jednocześnie jest to taki zapis zarówno żałoby i próby poradzenia sobie z tym doświadczeniem żałoby, które wymyka się w jakiś sposób wszelkim jakimś paradygmatom czy wzorcom, ale jednocześnie jest to też zapis tego cierpienia wywołanego utratą i tego, w jaki sposób ta utrata wpływa na ciało poprzez na przykład farmakoterapię, którą autorka też bardzo szczegółowo relacjonuje, ale jednocześnie ona też bardzo wyraźnie podkreśla w tej publikacji taki autoterapeutyczny wymiar pisania, to znaczy tego, że właściwie chce, żeby ta książka była świadectwem obecności zmarłego dziecka w jej życiu, ale też żeby jej córka nie musiała się kiedyś mierzyć z takim transgeneracyjnym przekazem traumy, jeśli na tą śmierć położyłoby się taką zasłonę milczenia. Ale to, co jest też uderzające, to to, że Kołysanka z huraganem kończy się wskazaniem instytucji, do których mogą zwrócić się rodzice mierzący się z żałobą po stracie dziecka. Więc wyraźnie można dostrzec tutaj takie nakierowanie na z jednej strony budowanie takiej wspólnoty, na taki wymiar, nie chcę użyć słowa poradnikowy, ale w jakiś sposób podpowiadający, gdzie można szukać pomocy, gdzie można szukać tego wsparcia. Jeszcze, jeżeli mogłabym tutaj coś dodać, to wydaje mi się to, o czym teraz Asia mówiła, że taki trochę ten poradnikowe zakończenie Kołysanki z huraganem, nie tylko właśnie w tej narracji można odnaleźć, ale też, o ile dobrze pamiętam, to Karolina Wiktor w zakończeniu Wołgą przez afazję też daje taki quasi poradnikowy sposób, jak radzić sobie w pewnych sytuacjach społecznych z tym doświadczeniem afazji, ale myślę, że tutaj Klaudia by mogła o tym z nas wszystkich najwięcej powiedzieć. Afazja mi chodzi po głowie właśnie w tym momencie, ale pozwolę ci dokończyć. Przyszło mi to po prostu na myśl, to jak Asia mówiła, że to nie jest jedyna książka, która jest takim gdzieś autobiograficznym zapisem własnych doświadczeń, ale też taką próbą budowania pewnej wspólnoty, pokazania, że nie jest się w tym doświadczeniu samej i że można po prostu szukać wsparcia. W kontekście afazji, którą przywołałaś,
O pisaniu można też myśleć po prostu jako pewnym akcie angażującym ciało, który w procesie chorowania, ten akt, który w procesie chorowania też może pomóc, bo na przykład pacjenci przeżywający afazję, znajdujący się w stanie afazji, często w procesie terapii proszeni są o pisanie, o spisywanie i to jest nie tylko rodzaj terapii, która ma pomóc w takim ponownym zadomowieniu się, w takim nowym poawazyjnym świecie, odzyskaniu swojej tożsamości i tak dalej, ale ma też pomóc odzyskać sprawność ręki, prawda? Poprzez pisanie, poprzez wykonywanie jakichś czynności. Więc to jest też w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy, ważny taki wątek, prawda? Inny aspekt pisania, zwracający właśnie uwagę na fizyczny aspekt tego procesu twórczego. Ale o chorobach można opowiadać oczywiście nie tylko za pomocą słów i nie tylko za pomocą takich narzędzi jak pisanie, jak literatura, jak narracje, ale też są wykorzystywane w kulturze współczesnej inne narzędzia. Z jakimi się spotkałyście? Jakie was zainteresowały, czy wydały wam się ciekawe? Właściwie wydaje mi się, że to jest może dobry moment, żeby nawiązać nieco do tekstów, które znalazły się w redagowanym przez nas numerze Ruchu Literackiego, bo rzeczywiście, tak jak mówiłam, były to teksty bardzo zróżnicowane. W związku z tym szukałyśmy jakiegoś pojęcia, które byłoby na tyle szerokie, że pozwoliłoby nam te teksty w jakiś sposób zogniskować. No i tutaj pomysłodawczynią tytułu była Iwona Boruszkowska, która zaproponowała pojęcie figury, no i również ontologii. Wydaje się, że właśnie to pojęcie figury, gdyby spojrzeć na jej definicję, byłoby tutaj takim dobrym kluczem, bo z jednej strony figura odsyła do kształtu postaci, do kształtu ciała, ale odsyła też, czy może odsyłać na przykład do układu ruchów, na przykład w tańcu, czy może odsyłać właśnie do takiej językowej obrazowości. I wydaje się, że to znakomicie w redagowanym przez nas numerze wybrzmiało dzięki autorkom i autorom tekstów, którzy ten numer tworzyli. Wystarczy chociażby wspomnieć bardzo ciekawy tekst Michała Rymaszewskiego poświęcony typograficznej reprezentacji choroby, w której autor przeanalizował środki typograficzne wykorzystywane w projektach poetyckich po to, żeby pokazać możliwe sposoby kreowania czy reprezentowania choroby psychicznej. Innym niezwykle interesującym przykładem, który odwoływałby się do tych tekstów wychodzących poza obszar literatury, byłby artykuł Alicji Miller dotyczący choreografowania niepełnosprawności, w którym badaczka skupiła się na strategiach choreografowania tej alternatywnej motoryki kobiet z niepełnosprawnościami. Innym jeszcze takim narzędziem, czy takim medium opowieści o chorobie, wydaje się również bardzo interesującym, była chociażby fotografia, o której pisze Agata Andrzejewska w swoim artykule dotyczącym literacko-fotograficznej narracji, znowu właśnie o raku piersi w książce Ani Ernaux, gdzie pokazuje znaczenie tego takiego podwójnego projektu, z jednej strony literackiego, a z drugiej strony fotograficznego, który stanowi który tworzy taką szczególną kancerografię, której bardzo ważnym medium jest właśnie fotografia. Więc wydaje się, że tych przykładów można mnożyć, bo z pewnością jeśli sięgnęlibyśmy, nie wiem, do filmu fabularnego czy filmu dokumentalnego, to również można by wskazać bardzo wiele przykładów takich pozaliterackich narracji patograficznych. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że ten redagowany przez nas numer Ruchu Literackiego nie dotyczył tylko literatury, tylko znacznie rozszerzał perspektywę, pokazując, że to zainteresowanie chorobą obejmuje rozmaite teksty kultury i może prowadzić do bardzo interesujących analiz, wniosków, perspektyw badawczych. Takie ujęcie jednocześnie zwraca też uwagę na to, że ten dyskurs meradyczny jest pojemny. To jest jedno z jego takich cech, prawda? Mówi się też o nim, że jest gościnny. Obiecałam na samym początku tej rozmowy, że temu pojęciu dyskursu meradyczny się przyjrzymy, że postaramy się go rozpakować. I
czego warto byłoby zacząć waszym zdaniem? Od wskazywania cech tego dyskursu, czy pokazywania, jak on się ma w relacji do innych dyskursów, czy innych pól myśli literackiej? Jak najłatwiej z tym pojęciem się zmierzyć? To jest bardzo trudne pytanie ze względu chyba na zakres pojęcia dyskursu maladycznego, który właściwie jest takim pojęciem bardzo, bardzo obszernym, bardzo pojemnym, ale też wskazującym właśnie na takie właściwie transdyscyplinarne nawiązania między różnymi dziedzinami. I wydaje się, że ten dyskurs maladyczny w takiej formie też pomaga przeorientować czy przemyśleć te dotychczasowe pole badawcze. Na pewno wydaje mi się, że warto przyglądać się dyskursowi maladycznemu przez pryzmat takich kategorii antropologiczno-kulturowych, tak, związanych chociażby z ciałem, które staje się takim tekstem, które daje się odczytać w chorobie, czy właśnie podmiotowością, czy tożsamością, która może, tak jak już mówiłyśmy tutaj, ulegać takiemu przeformułowaniu czy przeorientowaniu. Ale wydaje się, że jeśli chodzi o dyskurs maladyczny, to tutaj nie tylko właśnie ta refleksja antropologiczno-kulturowa skupiona z jednej strony wokół takich istotnych kategorii antropologicznych jest ważna, ale wydaje mi się, że to, że dyskurs maladyczny bardzo mocno eksploruje, no też chociażby obszar filozofii, pytając o chorobę, o to doświadczenie, jest to też no, bardzo takie istotne moim zdaniem zaplecze narracji patograficznych chociażby. Więc tak bym to widziała. No i na pewno dyskurs maladyczny rozumiany jako pewien taki sposób mówienia o chorobie w rozmaitych dyscyplinach. No właśnie, czy to będzie literaturoznawstwo, czy to będzie antropologia kultury, czy to będzie filozofia, socjologia, czy psychologia i oczywiście bardzo wiele innych. Może też dostarczyć takich narzędzi krytycznych do uważnej lektury i przyglądania się temu fenomenowi narracji patograficznych czy narracji maladycznych. Więc myślę, że jest to taka bardzo przydatna, chociaż też trudno uchwytna perspektywa, trudno uchwytna ze względu na jej zakres badawczy, możliwość czy wielość możliwych perspektyw. To jeszcze tutaj dopowiadając, myślę, że w ogóle na gruncie polskiego literaturoznawstwa czy kulturoznawstwa ten dyskurs maladyczny jest taką dyscypliną, która się, tak można powiedzieć, dopiero konstytuuje, tworzą się jej takie podstawy. Dopiero w tym momencie odnoszę wrażenie, że są tłumaczone na język polski teksty, które już w końcówce lat 80., 90. ubiegłego wieku były bardzo powszechne na Zachodzie. Tutaj myślę, że główną taką kolebką tego wszystkiego są Stany Zjednoczone, gdzie powstaje chociażby tekst Artura Franka i ta figura zranionego narratora, czy Rita Sharon i koncepcja humanistyki medycznej, czy medycyny narracyjnej, dokładnie. I tutaj też wcześniej wspominałyśmy o tym, że Monika Ładoń właśnie w swojej książce, obserwując te przemiany na gruncie właśnie polskich badań, używa tego sformułowania zwrot maladyczny, choć czyni to właśnie z takim pewnym dystansem do tej kategorii, podkreślając właśnie taki brak jeszcze usystematyzowanej wiedzy tych studiów na właśnie, wydaje mi się, gruncie polskim. W tej perspektywie najnowszych publikacji widać taki pewien rodzaj krystalizacji dopiero odrębnego kierunku badań, z takim jednorodnym gdzieś zapleczem teoretycznym i podobną metodologią. A czy po zredagowaniu tego numeru Ruchu Literackiego, o którym rozmawiamy i do którego się już wielokrotnie odwołałyśmy, to wasze myślenie o dyskursie maladycznym, jakoś się zmieniło? Sądzę, że tak, w takim sensie, że na pewno się rozszerzyło. To znaczy, faktycznie obie z Wiktorią prezentujemy przede wszystkim taką literaturoznawczą perspektywę, natomiast teksty, które pojawiły się, czy które złożyły się na ten tom, przełamują trochę ten literaturoznawczy monopol, ale na pewno to, co jest też istotne, to
to, że teksty, które złożyły się na ten redagowany przez nas numer, pokazują taką wielość potencjalnych perspektyw czy wykorzystania rozmaitych narzędzi badawczych, często nieoczekiwanych, często niespodziewanych, które prowadzą do bardzo interesujących rezultatów i właściwie pokazują taką, rzeczywiście to, o czym mówiła Wiktoria, że dyskurs maladyczny jest ciągle czymś nie do końca ustabilizowanym, ale jednocześnie prowokującym do nieustannego namysłu, podsyłającym rozmaite narzędzia czy kategorie badawcze. Więc na pewno praca nad tym numerem była taką intelektualną, bardzo wzbogacającą przygodą, chyba jednak potwierdzającą tą początkową taką nieśmiałą tezę, że jednak o zwrocie maladycznym na gruncie polskim można już mówić. Mhm. Bardzo mi się spodobała ta metafora, której użyła Wiktoria, krystalizacja. Pokazująca, na jakim etapie, jeśli chodzi o dyskurs maladyczny i jego konstytuowanie się w Polsce, jesteśmy. Jeszcze chciałam tutaj dodać, że może nawet nie samo redagowanie jednego numeru ruchu literackiego zmieniło moją perspektywę. Na pewno ją poszerzyło, tak jak tutaj Asia wspominała, że to było dużo różnych odczytań, dla mnie zupełnie nowych, dość często bardzo wykraczających poza moje takie pole zainteresowań badawczych, ale też odwołując się do konferencji, którą zorganizowałyśmy, bo w sumie w komitecie i w Radzie były same kobiety. Wielość odczytań, naprawdę była bardzo duża ilość prelegentów i prelegentek, którzy przedstawiali rozmaite odczytania, zarówno tekstów współczesnych, jak i tych wcześniejszych, czyli wykorzystując te, można powiedzieć, nowoczesne narzędzia badawcze, które dopiero się tworzą, do odczytywania tekstów, załóżmy, z XIX wieku. Był cały blok mu poświęcony. Więc wydaje mi się, że tak, że na pewno jest to perspektywa, która otwiera nam nowe możliwości po prostu odczytań. Chciałabym, żebyśmy jeszcze na koniec powróciły na grunt literatury z tego pola dyskursywnego. Jakie narracje wydane w ostatnich latach zwróciły waszą szczególną uwagę? Trudno wskazać mi kilka konkretnych tytułów, ponieważ każda narracja meladyczna jest zapisem odmiennych doświadczeń, które w różnym stopniu oddziaływały na moje spojrzenie na rzeczywistość. Niemniej takie dwie narracje, o których myślę, że często do nich powracam i tak bardzo gdzieś zostają ze mną. Będzie już tutaj po prostu wspominany Mateusz Pakuła i jego książka, która była dla mnie, tak jak on sam to opisał, takim narracją o współumieraniu z kimś bliskim i perspektywa, którą zaprezentował w tym tekście, wymagająca, wydaje mi się, bardzo dużej empatyczności i takiej czułości w stosunku do bliskiego, była dla mnie bardzo ważna. No i myślę, że takim drugim istotnym dla mnie tekstem, który tak w całej mojej tej drodze zainteresowania dyskursem meladycznym, od niego w sumie to się zaczęło, czyli Mięcho Anety Żuchowskiej. Był to pierwszy tekst patograficzny, który przeczytałam i który na tyle, mogę chyba użyć takiego sformułowania, wstrząsnął, że uznałam, że problemy, które jakby porusza Żuchowska i które dzieją się na tym gruncie badań, są dla mnie po prostu istotne i ważne i warto się po prostu temu przyjrzeć i poddać takiemu właśnie literaturoznawczemu namysłowi. Ja się podpisuję całkowicie pod tym, o czym mówiła Wiktoria i również mam, przyznam szczerze, problem ze wskazaniem kilku takich pozycji, które uznałabym w jakiś sposób za przełomowe, bo mam wrażenie, że zetknięcie z narracjami patograficznymi nigdy nie jest łatwe. Jest bardzo wymagające i zawsze zostawia ślad. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście przykłady, o których wspomniała Wiktoria, książki Mateusza Pakuły czy książki Anety Żuchowskiej są znakomitym potwierdzeniem tego stwierdzenia. Natomiast rzeczywiście to, co ja cenię w narracjach patograficznych, to
także takie odwrócenie perspektywy. To, o czym już wspominałam, że to są nieraz takie gatunki zmącone. I nie tylko patografie, ale na przykład to również swego rodzaju literatura żałobna, czy literatura funeralna, więc cenię również te narracje, które posiadają jak gdyby ten dodatkowy komponent. Tutaj no już wspomniana książka Justyny Wicenty, Kołysanka z huraganem, ale na przykład jeśli spojrzymy też na książkę Aleksandry Zbroi Mireczek, wydaje się, że mogłaby być znakomitym przykładem tego typu narracji. Natomiast też z racji moich zainteresowań naukowych, które oscylują wokół kwestii tego konstruktu kobiecego szaleństwa i tego, jak na przestrzeni wieków było one reprezentowane w różnych tekstach, nie tylko literackich, to rzeczywiście moja uwaga nakierowuje się na te publikacje, to zarówno te sytuujące się w polu literatury dokumentu osobistego, jak i te mające charakter fikcjonalny, które dotyczą kwestii tego kryzysu psychicznego, ale jednocześnie w jaki sposób przełamują tą narrację. To znaczy posługując się na przykład czy ironią, czy groteską, czy szyderstwem, niejako kierując swoje ostrze właśnie w ten patosystem, chociażby służby zdrowia czy relacji społecznych, które mogą wpływać i zazwyczaj wpływają czy zaogniają kryzys psychiczny, a jednocześnie zawsze pojawia się tutaj pytanie właśnie o taki emancypacyjny czy tożsamościowy potencjał tych narracji. Więc jeśli spojrzymy sobie na narrację, nie wiem, Emilii Dłużewskiej, Jak płakać w miejscach publicznych, czy na przykład Zapiski wariatki Aleksandry Młynarskiej-Gębzy, czy na przykład bardzo lubiane przeze mnie, choć zastanawiam się, czy słowo lubiane jest tutaj stosowne, może cenione, Psy raz drobnych Olgi Hunt. To na pewno są to też takie pozycje, które każdemu, kto byłby zainteresowany dyskursem maladycznym, bardzo bym polecała. Od opowieści przez autoterapię do dyskursu maladycznego i z powrotem do literatury. Tak wyglądała ta nasza droga dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia!